Wojny włoskie. Rozdział 10. Poprzednia notatka poświęcona była głównie nie tyle samym wydarzeniom wojennym, co krachowi osobistemu cesarego Borgi i, co jeszcze ważniejsze, krachowi planów i idei jego ojca. Nowy papież Juliusz II, którego portret jako osoby już postarałem się w skrócie naszkicować, rozprawiwszy się z najważniejszym dla siebie zagrożeniem rodziną swoich poprzedników, pomijając zmarłego po mniej niż miesiącu pontyfikatu Piusa III. Nie odważył się prowadzić skomplikowanej gry na sprzecznościach między najsilniejszymi mocarstwami, ale nadal pragnął umocnienia swojej władzy i, co było dla niego szczególnie ważne, formalnego statusu. Częściowo przypadek, a częściowo bardziej istotne okoliczności sprawiły, że nowym i głównym obiektem kolejnej rundy wojen włoskich stała się Republika Wenecka, lub według jej własnej nazwy Republika Świętego Marka. I tutaj jest idealne miejsce na krótki, ponieważ o Wenecji, jej specyfice, zdumiewającym losie można napisać niejedną książkę, ekskurs na temat jej położenia w czasach opisywanych wydarzeń. Są rzeczy, które wie wielu. Na przykład to, że Wenecja była jedną z najstarszych i najbardziej stałych i konsekwentnych demokracji Europy i świata w epoce postantycznej. Słowo demokracja należy tu jednak wziąć w cudzysłów. Już od X-XI wieku republika z powodzeniem przekształca się w oligarchię, a pod koniec XV i na początku XVI stulecia masy ludowe niemal w ogóle nie wpływają już na realną politykę. Formalny i nominalny szef państwa, doża, wybierany w skomplikowanej procedurze i ograniczony mnóstwem restrykcji, lecz większą, prawnie znaczącą władzę posiada tak zwana Rada 500. Zresztą największy stopień realnego wpływu należy w ogóle do jeszcze jednego, dużo mniej jawnego organu Rady 10, która według swoich pierwotnych zasad formowania była czymś w rodzaju nadzwyczajnego organu lub nadzwyczajnego organu obrony porządku konstytucyjnego, ale jak to często bywa, tymczasowe okazało się najbardziej trwałe i stałe, a strażnicy demokracji najczęstszymi i najważniejszymi jej deptaczami. Po co to wszystko tutaj piszę? Przecież, jak autor sam przyznał powyżej, ledwie możliwe jest na marginesie pracy, która oświetla zupełnie inny temat, pobieżnymi szkicami adekwatnie przedstawić system państwowy Wenecji. Przede wszystkim, aby pokazać fakt, że republiką rządzili wybrani arystokraci, którzy z kolei stawali się takimi w większości nie dzięki starożytności rodu czy rozległym nadaniom ziemskim jak w feudalnej kontynentalnej Europie, ale dzięki swoim sukcesom handlowym, swoim majątkom. Oczywiście i oni, i sama republika w całości konsekwentnie i z powodzeniem dążyli do pomnożenia tych bogactw. Tak więc w istocie Wenecją rządziły interesy handlowe. To jest dużo bliższe współczesnej nam polityce, dużo bardziej zdrowe, niż zasady zarządzania przeważającej większości krajów tamtych czasów, które oczywiście też były determinowane ekonomią, ale pośrednio. Wiele wieków, opierając się na nich, Wenecja rozkwitała. Ale jest jedno ale. Wymagania weneckiej, opartej na ekonomii, realpolitik były dużo twardsze i bardziej nieugięte, niż monarsza wola nawet najbardziej autorytatywnego władcy. Cesarz lub król mógł zmienić zdanie, mógł się pogodzić, mógł w końcu umrzeć, a oto Wenecja musiała kontynuować swoją linię, także w mocno zmienionych okolicznościach. O co chodzi? Otóż słynna Republika Świętego Marka znajduje się na wyspach. W czasach, gdy dopiero co była budowana, może było w stanie ją wyżywić, ale do epoki wojen włoskich, a nawet znacznie wcześniej, samowystarczalność odeszła w przeszłość. Wyspy były zasiedlane i zabudowywane, miasto stało się jednym z największych w Europie, a jeśli wziąć taki wskaźnik jak gęstość zaludnienia, to niemal na pewno rekordzistą. Najbogatsza republika handlowa była skrajnie zależna od dostaw żywności. Przez pewien czas nie stanowiło to problemu, wszelkie produkty łatwo kupowano i dostarczano z kontynentalnych Włoch. Jednak w XIII stuleciu rozpoczęła się na szeroką skalę rywalizacja handlowa, a następnie i wojskowa Wenecji z inną republiką handlową Genuą. Genua była młodsza, wprost skopiowała wiele cech Wenecji, na przykład tam też byli jej dożowie, była ambitna i przygotowywała się odebrać Wenecjanom ich dominującą pozycję na rynkach wschodu. Cesarze bizantyjscy zaczęli dość aktywnie zachęcać do tej rywalizacji w swoich interesach, aby nikt nie miał zbyt silnych wpływów. Potem Bizancjum ledwie nie zniknęło po czwartej krucjacie przy bezpośredniej pomocy i udziale Wenecji, a odrodziwszy się na jakiś czas z popiołów całkiem słusznie nienawidziło Republiki Świętego Marka.
Genueńczycy zaczęli otrzymywać większe przywileje, Wenecjanie nie poddawali się, rozpoczęły się starcia na morzu, które przerodziły się w wojny, i oto okazało się, że Wenecja, która zawsze uważała swoje izolowane położenie za najlepszą ochronę, z jego powodu jest bardzo wrażliwa. Częściowo dzięki wysiłkom Genueńczyków, a częściowo innych wrogów Republiki Świętego Marka, których zazdrość i pragnienie podporządkowania sobie tak łakomego kąska stworzyły wielu, miasto znalazło się faktycznie w blokadzie. Cały szereg włoskich władców i właścicieli ziemi nie tylko sami przestali dostarczać żywność, ale i zabronili jej transportu rzekami, które przepływały przez ich posiadłości. Wenecja stanęła w obliczu straszliwej groźby głodu. To wszystko właśnie zmusiło weneckiego wieloryba do wkroczenia na ląd. Wcześniej zręczni i odważni marynarze nigdy nie dążyli do pełnoprawnych kampanii lądowych, nie mieli podobnego doświadczenia. Co więcej, Wenecja, jak już powiedziano, szczyciła się tym, że do dobrobytu wystarczy jej tylko odwaga, spryt, statki i morze, a nawet w ogóle nie utożsamiała się z lądowymi Włochami. Teraz zaś w bitwach, częściowo własnymi siłami, a częściowo siłami wynajętych za jej pieniądze najemników, Wenecjanie musieli zdobywać sobie terra firma, czyli w dosłownym tłumaczeniu stały ląd posiadłości na kontynencie. Całą historię tego procesu, podobnie jak organizację, dość ciekawe zarządzanie zajętymi ziemiami, tutaj ujawniać nie ma sensu ani miejsca, ale ważne jest zaznaczenie następującego: paradoksalnie terra firma była równie żywotna i ekonomicznie niezbędna Wenecji, co i niekorzystna i uciążliwa dla niej. Jednocześnie, dając bezpieczeństwo gospodarcze, zapewniając sobie pewne przedpola, w końcu bardzo rozległe, przed terytorium przylegającym bezpośrednio do Leguni Weneckiej, wymagała też sporych środków na swoją obronę i zabezpieczenie społeczne. Tak, Wenecjanie musieli dotować wiele miast, które w dawnych czasach były jej własnymi konkurentami, ale włączywszy się w skład republiki, straciły dawną bazę ekonomiczną, a poziomu życia utrzymywać nie chciały. I w celu uniknięcia buntów i dla umocnienia wierności skrzydlatemu lwu, co jakiś czas ze środków to jednego, to drugiego magnata dobroczyńcy, lub wprost republiki, wznoszono w nich katedry i budynki publiczne. Co gorsza, posiadłości na terrafermie wciągnęły Wenecję w burzliwe wody polityki kontynentalnej i stałych wojen wszystkich ze wszystkimi, których tak wiele lat szczęśliwie unikała. Konflikt Gwelfów i Gibelinów w tym czasie jakby już chylił się ku końcowi, a oto epoka kondotierów akurat dopiero co wkraczała w zenit. Republika okazała się zmuszona wydawać na nich, na obrońców jej posiadłości, atakujących posiadłości wrogów i po prostu szantażujących, masę pieniędzy i jeszcze więcej na łapówki i okup dla najróżniejszych kontynentalnych panów, którzy teoretycznie mogliby okazać wrogość. Przez pewien czas podobna praktyka mogła trwać, Wenecja była bogata, Genua na początku XV wieku ostatecznie przegrała w długotrwałym konflikcie i podporządkowała się księstwu mediolańskiemu, ale... Po pierwsze, Wenecję niegdyś straszliwie dotknęła wielka zaraza. Populacja gwałtownie spadła, a potrzeba ludzi do obrony nie malała. Od tego momentu Wenecjanie niemal całkowicie polegają na najemnikach, ich właśni ludzie są krytycznie potrzebni dla floty, co oznacza wzrost kosztów. Po drugie, zaczyna się gwałtowny upadek i krach głównego partnera ekonomicznego Bizancjum. Stosunki z nim i Wenecjan były różne, nawet bardzo skomplikowane i otwarcie wrogie, ale cesarze zawsze doceniali możliwości handlu śródziemnomorskiego jako takiego. Osmanowie żyli według innych zasad i stawiali inne, często skrajnie surowe warunki. 28 lutego 1500 roku wezyr wprost powiedział weneckiemu posłowi następujące słowa: przekaż Signori, że ich zaręczyny z morzem się skończyły, teraz kolej na nas. Dość szybko Wenecjanie, zupełnie tego nie chcąc, zostaną wciągnięci jako jedni z pierwszych zachodnich chrześcijańskich krajów w konflikt z tą potwornie wielką, zwłaszcza w porównaniu z nimi samymi, siłą. Sułtani po prostu oznajmiali, że chcą coś wziąć i brali. Spokojnie, jeśli im ustępowano, lub siłą, jeśli nie. I tutaj zaczęła jeszcze wyraźnie rosnąć potęga Mediolanu i jego ambicje. Genua w tym momencie całkiem zintegrowała się w posiadłości mediolańskie i już w tej roli znowu mogła zacząć spychać wyspiarzy na morzach. Najważniejsze dla przyszłego smutnego losu Republiki wydarzenie, oczywiście, jeszcze nie wspomniałem. A i sami Wenecjanie o nim wiedzieli i troszczyli się dość mało. To, oczywiście, odkrycie nowego świata, ale ono będzie mogło naprawdę wpłynąć na nich dopiero w przyszłości.
A na razie Wenecja znajdowała się w zenicie we wszystkich sensach tego słowa i w tym, że błyszczała bogactwem i sukcesem, i w tym, że każdy jej kolejny krok, wolniej lub szybciej, tylko zmniej jej możliwości i siły. Podczas I wojny włoskiej Wenecjanie, niejawnie, nie wysyłając wojsk, ale wysyłając pieniądze, wspierali Francuzów. Imponowały im plany króla Karola, by wyruszyć na wielką wyprawę na Konstantynopol. Jakkolwiek skromne były jego sukcesy, każde działanie przeciwko Turkom Wenecja uważała już za dobro. Była też nadzieja, w końcu spełniona, że Francuzi, idąc na południe, utemperują Mediolańczyków. Podobna była sytuacja podczas II wojny włoskiej. Ostrożne, niejawne, nie mające pełnego poparcia nawet w własnych strukturach władzy republiki, ale jednak wsparcie dla Francuzów. Mogli w końcu rozbić i rozbili Mediolańczyków, oddalili zagrożenie ze strony Neapolu, który w pewnym stopniu był konkurentem handlowym, plus po cichu była szansa nieco zaokrąglić główny obszar terrafermy, akurat w tej okolicy, która w dzisiejszych Włoszech nazywa się regionem Venetą. A jeszcze uzyskać za życzliwą neutralność parę miast z byłych posiadłości korony neapolitańskiej. Miast, które będzie można wykorzystać jako bazy przeładunkowe, faktorie na południu Morza Adriatyckiego, czyli takie, które jednak będą przynosić dochody, a nie straty. Po raz pierwszy od półstulecia zręczna dyplomacja Republiki dała jej powód do tego, aby rzeczywiście cieszyć się i być dumną ze swoich sukcesów. Z zewnątrz dobrze widać blask złota, słabo problemy i trudności. Pod koniec II wojny włoskiej Wenecjan mielu wiele osób. Hiszpanie za to, że wspierali, choć nie bezpośrednio, ich wroga. Francuzi za to, że wspierali mało, nieśmiało i pod warunkami. Wszyscy za to, że tylko Wenecjanie zdołali uzyskać dokładnie to, czego chcieli. A jednak wszystkie te nastroje nie przekształciłyby się w nic, gdyby nie śmierć Rodriga Borgi i objęcie tronu świętego Piotra przez Juliusza II. Trzeba tu zaznaczyć, że Wenecjanie popełnili błąd. Zajęli podczas walki o tron papieski kilka niewielkich miasteczek na styku swojej terrafermy i zdobyczy Cesarego. Najpierw mieli nadzieję, że sam ten fakt w ogóle nie stanie się powodem wielkiego zamieszania. Potem na to, że zostanie im zaliczona pomoc byłemu kardynałowi de la Rouvière, który został Juliuszem II. Później, gdy miasta jednak zostały od nich zażądane z powrotem, próbowali zaoferować za nie pieniądze, prowadzić negocjacje i śmiertelnie obrazili papieża samym faktem, że powoli mu nie posłuchali, nie oddając tego, co uważał za żelazną swoją własność. Pluć na to, że miasta zdobył Cesary. Teraz są częścią państwa kościelnego i koniec. Zanim Wenecjanie zdążyli się opamiętać, papież wściekł się tak, że stracił głowę i rozpoczął nową wojnę. Jak? Własnych sił, aby pokonać Wenecję, papież nie miał. Armia gwałtownie osłabła, wraz z końcem wpływów Cesarego i w ogóle Borgiów na wojsko, ale całkiem mógł wszystko jednak spróbować szczęścia w odzyskaniu miast. Zamiast tego papież niemal oficjalnie zaprasza do sojuszu i inwazji od razu dwie potężne siły zewnętrzne, Francję i Święte Cesarstwo Rzymskie. Francuzi, jak już powiedziano, byli niezadowoleni z pozycji Wenecji podczas poprzedniej wojny. Ale główną przyczyną nie było to. Mediolan był teraz francuski, a to oznaczało, że stare interesy Mediolanu również w pewnym stopniu stały się francuskie. Przede wszystkim to odrodzenie Genui jako dużego centrum handlu morskiego. A poza tym, oczywiście, można było w razie sukcesu po prostu przyłączyć do księstwa Mediolanu całe terytorium weneckiej terrafermy. Zwłaszcza, że ich prawa z dynastyczno-feudalnego punktu widzenia były wątpliwe. A z takimi posiadłościami we Włoszech na pewno przewyższą przeklętych Hiszpanów. Z cesarzem Maksymilianem wszystko jest nieco bardziej skomplikowane. W rzeczywistości, jak już powiedziano, Włochy w ogóle, a północne Włochy w szczególności przestały podlegać cesarstwu. Jedynie sporadycznie, od czasu do czasu, kupując za skromną cenę formalną aprobatę dokonujących się zmian politycznych. Ale w teorii wciąż było to terytorium cesarskie. I na nim już ponad 10 lat walczyli władcy innych krajów, nie pytając nawet o zdanie cesarza. A poza tym cesarz był jednocześnie księciem austriackim i miał pewne, choć skromne i całkiem możliwe do uregulowania traktatami w innych okolicznościach, pretensje terytorialne wobec republiki.
Ale teraz... Dużo później sam papież Gorzko, choć w swoisty sposób tłumaczył się w liście do weneckiego ambasadora Antonio Giustinianiego. Wenecja i siebie, i mnie uczyniła niewolnikami, zakabaliła siebie próbami zachowania, a mnie próbami odzyskania. Gdybyśmy byli zgodni, znaleźlibyśmy sposób na uwolnienie Włoch od tyranii obcych. W 1504 roku w Blois podpisano formalny sojusz papieża, króla Francji, cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego przeciwko Wenecji, ale wojna jeszcze się nie rozpoczęła. Francuzi sądowali grunt odnośnie zamiarów Hiszpanów i dochodzili do siebie po porażkach. Papież pilnie neutralizował resztki wpływów Cesarego, a cesarz nie ryzykował ataku w pojedynkę. Wenecjanie tutaj popełnili nowy błąd. W nadziei na uspokojenie papieża, zwrócili bez żadnych warunków część zajętych ziem. Juliusz II odebrał to w duchu swojego charakteru jako oznakę słabości, którą trzeba natychmiast wykorzystać, co oznacza, że uderzyć trzeba teraz. 2 z kawałkiem lata upłynęły na ciągłym popędzaniu sojuszników do aktywnych działań i wewnętrznych sporach samych sojuszników. Wenecję postanowiono teraz dobić i podzielić, a dzielenie skóry zabitego niedźwiedzia zawsze jest trudne i fascynujące. A jednak grom uderzył. Pretekstem stały się działania cesarza Maksymiliana, który pragnął przejść przez terytorium republiki na tradycyjną koronację w Rzymie. Samo w sobie nie stanowiłoby to problemu, tylko że żądał przejścia nie tylko dla siebie, ale i dla swojej niemałej armii. I nie tylko przejścia, ale i zaopatrzenia. Wenecjanie grzecznie, ale stanowczo odmówili. Wtedy w lutym 1508 roku Maksymilian postanowił jednak działać siłą. Do tego czasu sojusznicy w końcu zdołali mniej więcej się dogadać co do udziałów weneckiego dziedzictwa. Papież miał otrzymać Faence, Rimini, Ravennę, Maksymilian jako cesarz Padwę, Vicenzę i Weronę, a jako arcyksiąże austriacki Friuli i Marche Trevisanę. Ludwik XII Cremone, niziny Addi, Breście, Bergamo i Kremę. Ale najstraszniejsze nie było to. W 1508 roku traktat sojuszniczy został odnowiony w mieście Cambrai, co dało późniejszej wojnie nazwę Wojny Ligi z Cambrai. Było to konieczne z tego powodu, że do sojuszników zapłonęła chęcią dołączyć Hiszpania. Tak, właśnie tym sensacyjnie zakończyło się francuskie sądowanie, wyłącznie z pragmatycznych przyczyn. Hiszpanie nie chcieli, aby nadchodzące wydarzenia zbyt wzmocniły pozycję głównego wroga we Włoszech, dlatego byli gotowi nie przeszkadzać mu tylko pod jednym warunkiem, jeśli otrzymają możliwość mu pomóc i uzyskać coś dla siebie. Co oczywiście było korzystniejsze i bezpieczniejsze, niż walczyć za Wenecjan przeciwko nie tylko staremu przeciwnikowi, ale i cesarzowi z papieżem, których sojusz sam w sobie był bardzo nietrwały. Liga zdołała podciągnąć pod ten rabunek jeszcze i zdumiewającą w swojej bezczelności linię ideologiczną. Mianowicie, uderzenie na Wenecję to zajęcie przyczółka i pierwszy krok do wspólnego późniejszego uderzenia na Turków. Przecież to tak logiczne uderzyć na Turków, niszcząc jedyny kraj, który do tego czasu aktywnie im przeciwstawiał się. W styczniu 1509 roku wypowiedzieli wojnę Francuzi, a papież ekskomunikował republikę i włączył się w kwietniu. Ale w pierwszym roku głównym przeciwnikiem było cesarstwo. Wenecjanie aktywnie przygotowywali się do obrony, pilnie wynajęli kilku najsłynniejszych i najbardziej doświadczonych kondotierów z wojskami, w tym Nicole, hrabiego Pitigliano i jego kuzyna Bartolomeo de Alviano, obaj ze starego i słynnego rodu Orsinich. Ale oczywiście, we wszystkich ich działaniach był nalot ciężkiego uczucia przeznaczenia. W istocie, przeciwko nim nagle zjednoczyły się niemal wszystkie najważniejsze siły znanego im świata. A jednak Wenecja przetrwała. Jak? O tym w następnych notatkach. Można tylko krótko powiedzieć, że wyprawa cesarza okazała się źle przygotowana. Jego wojska też były przygotowane dużo gorzej, niż u Francuzów, którzy przeszli już 2 wojny, czy Hiszpanów, czy niż dawni żołnierze Cesarego i Borgiów. Oddziały kondotierów zdążyły na czas zająć górskie przełęcze i w kilku niezbyt zaciętych bitwach, od których nazw nie pozostało, nie tylko odeprzeć uderzenie, ale i tak zmęczyć wroga, że im udało się przejść do lokalnego kontrnatarcia. Zostały zajęte Triest, Fiumej i cały obszar tzw. Gorycji. Tyrolski oddział cesarza, który zdołał,
a właściwie można powiedzieć, któremu pozwolono zejść z gór do doliny rzeki Piave, został tam rozgromiony niemal całkowicie przez świeższe i znające teren Włochów. To jeden z rzadszych przykładów zwycięstwa, a do tego w jedną stronę Włochów nad Niemcami. Z punktu widzenia tamtej epoki, zresztą, nie ma w tym nic tak bardzo dziwnego. I doświadczenie, i znajomość terenu, i organizacja, i bliskość własnych baz zaopatrzenia grały na rękę obrońcom. Kontrnatarcia kondotierów zakończyły się dopiero w kwietniu 1509 roku, 6 miesięcy po jego rozpoczęciu, przy czym nie z powodu sukcesów sił cesarza, a dlatego, że nawet Wenecjanom skończyły się pieniądze, tak wielkie były apetyty najemników. Maksymilian został zmuszony zawrzeć pokój na 3 lata z Republiką, nie tylko nic nie uzyskując, ale i zostawiając w jej tymczasowym posiadaniu wszystko, co było zajęte. Główne bitwy, jednakże, były jeszcze przed nimi.